Robert Papudziński, witam, coś nie działa. Robert, działa, mieliśmy małą awarię i już chwilę nam to zajęło, żeby odpalić. Teraz, Robercie, napisz, czy słychać nas, czy widać, bo niestety utopiłem mikrofon i musieliśmy się zapasowym ratować, więc miejmy nadzieję, Także że możecie napisać, czy że słychać zadziała. dobrze, czy wszystko jest ok. Dzisiaj stwierdziliśmy z Adamem jednogłośnie, znaczy mi to trochę zajęło, ale że jedyną rzeczą, do której się dzisiaj nadaje, to jest stanie przed telefonem i czytanie waszych komentarzy. do tego też się nie nadajesz. Ja już ci powiedziałem, że ty w domu powinieneś siedzieć. Robert Papuciński, witam, tak, słychać, widać. No i super. Dzięki, Robercie. Możecie wybaczyć mi, że ten kadr, on będzie taki cały czas. Nie mam zamiaru chyba tego ruszać. Widać, jest ok. No i super, no. Masz rybę? Nie, Michał Leidgeber, witam, widać i słychać. Super, fajnie. płotkę chyba mam. Znaczy, mam nadzieję. Co tam jest? Czy ten... Nie, śmieci jakieś? Nie, jest malutka rybka. Także jak słychać, to ja może zacznę. Poczekaj, wędkarstwo Maciej Potrawiak, cześć, witam po targach Rybomanii. Cześć. Wiktor Dziamski, widać i słychać. Paweł Potruski, witam, cześć Michał, nadal dużo zdrowia. No, przyda. Ja wam powiem, że kurde, już miałem taki przez chwilę myśl, że chyba stąd pojadę do domu, no. Ale stwierdziłem, że... Wezmę sobie tylko coś do picia. Ale stwierdziłem, że zrobimy chociaż live'a. Na nic innego mnie nie stać dzisiaj. Harry, Siemka z Poznania. Łukasz Krysiak, widać, słychać Ja w tym mistrza, czasie pozdro. sobie miotnę. Jasne. Wędkarstwo Maciej Potrawiak, Poznań w deszczu. Kurczę, no tutaj jak patrzyłem, teraz nie zobaczę, ale jak patrzyłem, to około 14 ma jakiś deszcz przyjść. Andrzej 1969, witam wszystkich, te ryby Cię Michał wykończą, zdrówka. O. Jutro miałem jechać na ryby, ale chyba zostanę w domu. Kuna Dyrektor, cześć mistrzowie, pozdrawiam z ciepłego biura, ale zazdroszczę wam tej zabawy, zdrówka. No dzisiaj nie jest przyjemnie, jest wiatr i tak jesteśmy tutaj. Z tej strony mam trzcinowisko dosyć wysokie, a wiatr jest taki po skosie troszkę w nas, więc Michał ma w plecy raczej wiatr. No ale teraz chyba jest okej, nie? Teraz w miarę tak, nieraz te podmuchy takie są, że wchodzą tutaj w tą zatoczkę trzcinową, więc i tak nie jest tu źle, takie podmuchy jedynie są. Ale tam dalej jak ja zarzucam koszyk, to ten koszyk tam żyje własnym życiem, więc tam wieje. Jesteśmy nad rzeką Nogat. To jest. Plan maksimum to jest złowić karasia. Plan minimum został wykonany, bo już złowiłem przy was jedną płotkę. Wcześniej też jakieś płotki brały. Więc jestem przygotowany na łowienie karasi i to chciałbym dzisiaj osiągnąć. Więc jak nie ma pytań, to ja mogę też powiedzieć. No poczekaj, tylko przeczytam, bo tu jakby No jest dobra. kilka komentarzy, to tylko doczytam. Jakub Buczkowski, czekamy na live z Pellet Waglera. Kurczę, nie teraz. No live z Pellet Waglera to byłby trudny, bo łowienie na Pellet Waglera Tak, i to w ogóle, gadanie, no. tu trzeba cały czas pracować. Tu. Robert Papuciński, ktoś nas na Rybomanii zaraził i to niekoniecznie wędkarstwo. No może być, no ja się załatwię na Rybomanii albo dzień po. Darek Siwiec, witam obydwu panów, widać i słychać, dużo zdrówka, życie, pozdrawiam. Dziękujemy. Gusti, hello. Hello. Grzegorz Kopczyński, cześć panowie, pozdrowienia z Rawy Mazowieckiej. Pozdrawiamy. Piotr Jarocki, siema. Mirosław Chrzanowski, witam i pozdrawiam. Dzień dobry. Dobra, to na razie wszystko. Także jak wspomniałem, Dawokin, jestem witam, przygotowany na łowienie karasi. Tutaj Michał zadał mi miejscówkę. Przed nami taka długa, dosyć płytka połać. Akurat tu jest takie wcięcie w trzcinowisku, bo tak to nie ma dostępu. Gdyby nie to wcięcie takie, to tutaj by nie było dostępu w ogóle do rzeki. Ale jak widzicie, ktoś tutaj sobie trzyma łódź, więc
Ta. Nie wiem, czy to widać tam. No widać, masz ją w kadrze. Nie? Taka duża to łódź. No taka krypa, że ojeju. Krówka, ale taka krypa konkretna. Więc nawet i autem nam się tu udało dojechać i nie trzeba było nigdzie wozić, nosić. Miejmy nadzieję, że wyjedziemy, ale to będziemy się martwić za jakiś czas. No i tutaj przed nami ten nogat, akurat taka część nogatu jest dosyć płytka. Tu jest poza głównym korytem, główne koryto. Ja do niego nie dorzucam. Wieje tak mocno, że jestem na 44 metrze. Pewnie można by było jakoś dalej szukać, ale też mi nie zależało, no bo na karasie tak sobie myślę, że te płytsze miejsca będą lepsze niż koryto. Jeżeli chciałbym łowić leszcze, no to wtedy szukałbym koryta, ale to pewnie byśmy też pojechali na takie miejsce, gdzie to koryto jest bliżej w zasięgu rzutu, a nie pod przeciwległym brzegiem. Także tutaj jak szykowałem się do tego łowienia, to sobie mniej więcej wygruntowałem to łowisko i szukałem takiej strefy, żeby no jak najmniej śmieci było na dnie. Też nie wiem, czy to widzicie, Teraz widzę. co tu się dzieje. Jakieś takie pływające trzcinowisko. Tutaj przypuszczam latem są piękne grążelki, jakieś tam inne rośliny sobie rosną. Teraz te rośliny są obumarłe na dnie i tu było tak, że no bliżej jak 40 metrów to się nie dało łowić, bo jak przeciągałem ciężarkiem po dnie, to zaczepiałem, czułem, że ten ciężarek gdzieś tam gaśnie, coś go tam zatrzymuje i wyciągałem kawałki roślin na ciężarku. Tak jak mówię, wyszedłem poza ten 40 metr, 44, tam jest w miarę czysto. Tam nawet jak zarzucam zestaw i go ściągam, to nie mam na przynęcie żadnych śmieci, nie mam na koszyczków śmieci, więc tak jakby jestem w miarę blisko tej obumarłej roślinności, ale znalazłem taki placek, gdzie raczej nie powinno to przeszkadzać w wędkowaniu. Czyli pierwsza rzecz, wybór łowiska, dosyć płytkie miejsce, myślę, że tu jest niecałe 2 metry. W pobliżu obumarłych, tak jak o tej porze, obumarłych roślinności. I w takim miejscu no, liczę na to, że te karasie, pomimo tego, że jest zimno, nie wiem ile, ze 4-5 stopni może być. W weekend było kilkanaście. No, także, że jest dosyć chłodno. Nie wiem, jak na to karasie zareagują. Liczę się z tym, że mogę brania karasia się nie doczekać, no ale będzie miła niespodzianka, jak coś tego kija zabierze. Krzysztof Faliński, cześć wszystkim, pozdrawiam. Cześć. Harry, jak długo planujecie live'a? To zależy od tego, ile tu ustoję. Także jakbym się przewracał razem ze statywem, to chyba będzie koniec. Do 12 na pewno. Kajeta, nie, Przemek, Nykiel. Witam, pozdrawiam, dużo zdrowia życzę. Dziękujemy. Witamy. Robert Papusiński, dajcie lajka dla Adama. Maksim Pomanyk, cześć wszystkim, pozdrawiam. Mido, płocie dzisiaj? No generalnie w planach nie są płocie. W planach było łowienie karasie, co to jest? Chyba Jest większa większa płoć. płotka. W planach dzisiaj był karaś, ale Ja wierzę, naprawdę mam No. takie... Gdzieś tam w mojej głowie siedzi wiara w to, że tego karasia się uda złowić. Jest to łowisko w miarę czyste, że tam nie ma śmieci. Nie wiem, może to potrwać jakiś czas, ale wierzę, że... Nie, to okonek jest. no to okonek. Także coś się dzieje, no. A plan Jak nie na będzie pytań, to ja dalej będę tutaj. Tak, mówię, tylko chcę powiedzieć, że plan na dzisiaj to generalnie było robienie filmu, ale ci, co byli wczoraj na live, to słyszeli mój głos i się niestety, myślę, że jest jeszcze gorzej niż wczoraj. A po drodze był SOR i antybiotyki jeszcze, nie? Tak, ale jeszcze wczoraj wieczorem był SOR i antybiotyki. Pajak79.pl, CB, Grupa Śląsk, DX. Witam. Dzień dobry. Witam. Wiesz co tutaj było? To było Robert Papuziński pisał, omów strategię na dziś. No właśnie tak zacząłem o tym gadać. Ja myślę, że jak filmu nie ma, no to... Tak, ja o tym gadam, więc jak coś by było, to mi przerywa. Ja będę spoko. takimi blokami gadał, czyli opisałem wybór łowiska, tak jak mi się wydaje, że tutaj trzeba do tego podejść. Poczekaj sekundkę. Czesław Niemen, na jakiego maila pisać, jak będę chciał Was zaprosić na najlepsze łowisko? Czesławie, albo do mnie na Facebooku, albo do Adama na Facebooku, albo na Prestona na Instagrama. Na Facebooka nie można, a jakby chciał na maila, to pisz teraz. Preston Innovations Poland
@gmail.com. Tu mamy pytanie też, co dajesz do koszyka dzisiaj, ale to myślę, że to będzie jakby Tak, ja zawierało zaraz raczej. o tym opowiem, o wędce, o Mhm. ustawieniu, No o to różnych śmiało. takich parametrach, więc ja opowiadam. Jakby coś było, to będę przerywał. Czekaj, bo tam jakieś mi płyną niestety śmieci też na wodzie, muszę tak tą plecionkę zaczepić, żeby nie zaczepić, bo mi... Znaczy muszę tą plecionkę tak zatopić, żeby nie zaczepiać tych śmieci, chyba się udało. Michał Bielawski, Nogat, wspaniałe łowisko z złą sławą mięsiarzy owiane. Aż się prosi o no-kill chociaż do mostów Kemp. No to by było fajne, jakby tak ludziom w głowach się przestawiło, że można iść na ryby i po prostu cieszyć się wędkowaniem. Tak jak ludzie chodzą na bilarda i cieszą się gromnie, cieszą się z tego, że sobie kieszenie wypełnią bilami, nie? No ale to druga sprawa. Dobra, wracamy do wędkowania. Wspomniałem o łowisku, teraz wędzisko. Wędzisko, będę nudny, Supera X 360 do 60 gramów. Łowię na 44 metrze, to jest świetna wędka. Kołowrotek Extremity SD 520, plecionka 0,10, strzałówka 0,28 sinking feeder mono. Na końcu jest krótka skrętka i szybko złączka do wymiany przyponu. Koszyczki. Tutaj mam akurat dwa rodzaje koszyczków. Zacząłem od Open Windowa w wersji cage, czyli tej z kratkami, z oczkami. 45-gramowy, wielkość XL. Natomiast no tak sobie myślę, że to może być, mimo że wszystko, że to jest rozmiar XL, tak jak rozmawiałem z Michałem, no, który częściej tutaj łowił, no to Michał stosuje duże koszyczki. Dlatego zmieniłem teraz na cage'a. Czyli gdzieś tutaj mam te cage'e, to od razu będę pokazywał dla tych, co mogą nie wiedzieć, jak to wygląda. O. To jest akurat 40-gramowy, ale taki koszyczek teraz zarzucam. Ciężko mi się go zarzuca, muszę przyznać, więc nie wiem, czy nie wrócę do tego Open Windowa. Więc parę tych większych koszyczków podałem, żeby tam troszkę więcej tej zanęty podawać w łowisko. To jest rzeka, myślę, że tam gdzie łowię, no jest jakiś delikatny ruch wody, 45 czy 50 gramów to się utrzymuje na dnie. Tego na razie i oby tak się stało, żeby nurt tego nie przesuwał. Natomiast tak jak wspomniałem, jakieś nieczystości na dnie, no występuje trochę tych płotek. Ja stosuję dużą przynętę, więc nie będę miał brań jednego za drugim, tak przypuszczam. Tych płotek, bo one się troszkę odbijają od tej mojej dużej przynęty, ale myślę, że one są na tyle żarłoczne, że no czyszczą tam to, co jest na dnie. Dlatego trzeba, myślę, dużą porcję podawać, żeby mimo wszystko to, co te ryby zjadają i jak długo ten koszyczek znajduje się w wodzie, bo ja go przerzucam, na pewno 10 minut leży w wodzie, więc też no ta porcja, jak rzadko się przerzuca zestaw, to ta porcja podawana musi też być większa. Także to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmioklatkowy, dosyć duży koszyczek, taki klasyczny metalowy koszyczek, ale później będę chciał zmienić na tego Open Windowa wielkość XL 45 gramów, bo on po prostu lepiej leci tam, tak jak mówię, ten koszyczek jak opuści to trzcinowisko, które raz tutaj osłania, to on żyje tam własnym życiem, więc dosyć ciężko jest celnie zarzucać, nawet dorzucać tam na tą odległość. Przypon 70 cm, żyłka 0,15, haczyk numer 10, duży haczyk, bo zakładam duże przynęty na haczyk, 5 białych robaków, 6 białych robaków. Mam też ze sobą dendrobeny, jak już jestem przy przynętach, no to mam dendrobeny i białe robaki. Nie mam nic innego nawet tutaj na półce, nie przygotowałem. Myślę, że te białe robaki albo dendrobeny to są wystarczające przynęty, żeby skusić karasia. Ewentualnie takie jeszcze mam coś gdzieś w głowie, że jeżeli by się okazało, że zarzucam zestaw, a nie mam brań tych płotek, no to mam też ochotkę ze sobą gdzieś tam w lodówce, więc wiem, że nieraz na te karasie takie, które słabo żerują, to pęczek ochotek też jest świetną przynętą, dlatego być może przeproszę się z ochotkami, sięgnę po te ochotki, ale na razie zanęta i dendrobeny i białe robaki. Czekaj, Nie ma... W międzyczasie tylko przeczytam. Dobra, dawaj. Mirek, cześć. Piotr Gielewicz, witam.
Walenty panowie. Orlicki, pozdrowienia z Nadłyny. Rafał, siema wszystkim. Edge Dead, ostatnio przesiadłem się na Super X, którą pan Adam łowi. Naprawdę jest efekt wow. W pierwszej chwili jak cudownie się zarzuca. Na razie sprawdzona na płociach, bo przy obecnej pogodzie nie ma nic innego. Efekt wow. No ja mam dokładnie to samo, no to jest wędka naprawdę. Dlatego ci, co mnie znają i widzą, czym łowię, to gdzie mogę, to ja tą wędką łowię po prostu. Ja to wędzisko uwielbiam. Mido, ja bym jeszcze chleb tostowy dodał do zanęty na karasia. No nie mam ze sobą chleba tostowego. Wziąłem, zblendowałem puszkę kukurydzy i tą puszkę kukurydzy też tutaj wrzuciłem, namoczyłem, dodałem troszkę też wody. Na razie używam taką zanętę, powiedziałbym, w stanie takim suchym. A zanęta moja jest zarówno w tym głównym pojemniku, jak i ta, którą tutaj nabijam koszyk, ona jest dosyć sucha. Zależy mi na tym, żeby coś tam się w tej wodzie działo, żeby no ta zanęta wydostawała się z koszyczka, troszkę ona będzie się ścielić po tym dnie, ale też część tych cząsteczek zanęty będzie się unosić w wodzie, coś tam jakaś praca będzie. Wydaje mi się, że na razie tych karasi tutaj nie ma, no bo jak one by były, to tych płotek po prostu by nie było, a że co jakiś czas weźmie płotka, tak jak teraz widzieliście był okonek, to myślę, że jeszcze na razie tych karasi nie ma, dlatego staram się, żeby coś się w tej wodzie działo. Dodaję oczywiście też te grube przynęty, pewnie płotki też je zjadają, ale mam nadzieję, że coś tam na tym dnie też zostanie, więc jak przypłyną karasi, to będą miały się przy czym zatrzymać. Stanisław Szewc, pozdro z UK, z Pozdrawiam. Wielkiej Brytanii, co? Pozdrawiamy oczywiście. Michał R., witam, będzie pan na zawodach okręgowych na wykrocie? Jakieś rady co do tego łowiska? No będę, wybieram się na wykrot. Jakie rady? No nie wiem, jakie, kurczę, ja tam na tym zalewie łowiłem zaledwie, nie wiem, na feder. Myślę, że na palcach jednej ręki mogę to policzyć, ile tam razy byłem z federem. Raz, dwa, trzy, z 5 razy myślę max, co tam łowiłem. I za każdym razem było co innego. Taką najlepszą radą na to łowisko jest to, żeby dobrze wylosować. To jest po pierwsze, bo tam są miejsca paskudne. Ja w zeszłym roku wylosowałem, bo to jest takie, jest narożnik. Ja byłem centralnie w narożniku, więc byłem odcięty z jednej, z drugiej strony. Także przy złym losowaniu można tam sobie po prostu posiedzieć, miło spędzić czas bez ryb. To jest po pierwsze. Po drugie, no na pewno trzeba być gotowym na łowienie płotek. Te płotki, nie wiem, mogą być w miarę blisko brzegu, no ale też trzeba brać pod uwagę leszcze, jazie. Myślę, że to będzie początek kwietnia, więc te ryby mogą już żerować, więc na takie ryby trzeba się nastawić. A jak i co? Nie wiem, ja będę improwizował, bo chyba na trening nie dam rady się wybrać i tam tak jakby za każdym razem na tym łowisku łowiłem inaczej, więc nie wiem. Dariusz Dworak, Biura Carp 600 w sklepach niedostępny. Ja szczerze mówiąc nawet nie sprawdzałem. Byłem tak wczoraj zniszczony, że nawet tego nie sprawdzałem. Ja Ale też nie wiem. jak Słuchajcie, niedostępny, to najlepiej, jak no. ktoś chce tą wędkę kupić, To napisz do sklepu wędkarskiego. do sklepu, jakiegoś dobrego sklepu, który ma dużą ofertę Prestona. Naprawdę, na no sklepy 100% mają. panu załatwią. Ja nie mam nawet dostępu do takich danych, kiedy coś się pojawi w sprzedaży, a sklepy z tego, co się orientuję, to mają taką informację. No i też to jest niszowy temat, no nie oszukujmy się. No ale niszowy, nie niszowy, no jak jeżeli było pokazane, to powinno być. Znaczy, no ja wiem, ale może być tak, że wiesz, no było kilka sztuk i tam nawet, no tak szczerze po prostu, no ktoś się może tym nie przejmować, że tego nie ma, nie? I No tak, nieraz ale taka wiadomość do sklepu wędkarskiego może zmienić to, że za chwilę te po prostu... tak, jak dobry One sklep będą, wędkarski się dowie, no nie mamy, ale dla pana możemy to sprowadzić w każdej chwili, nie? Tak. Na tej zasadzie może być. A z racji tego, no mówię, no byśmy powiedzieli jakiś konkretny sklep, ale też nie chcemy, no wiecie, tyle ze sklepów dobrych jest i też nie chcemy tam jakiegoś faworyzować, bo to potem dziwne rzeczy mu wychodzą. Paweł, cześć chłopaki, zazdroszczę ja w łóżku po zabiegu, pozdro. Ja zazdroszczę łóżka. Życzymy zdrowia też Pawłowi. Robert Papuziński, pozdrawiam z deszczowego Kalisza. Oglądam live'a i wiążę przypony i zestawy spławikowe dla juniora na zawody. No to miłej roboty. Wojtek Pogorzyński, siema panowie, gryzie coś? Michał, straciłeś głos po targach, słyszę. No to tak właśnie nie po targach. Znaczy, no w sumie po targach, ale nie wiem, czy przez targi, czy...
Słuchaj, no Czy nie? choroba to tak się rozwija, to nie jest tak, że dzisiaj tak jakby tam coś cię dopadło i dzisiaj jesteś chory, tak mi się wydaje, że tak choroba w No może organizmie, być, nie? Wiesz, organizmie ja się tak, powoli rozwija, tak mi się wydaje, to pewnie jakiś... ja tak naprawdę, wiesz, tydzień przed targami, jak byłem na Okoniach, to potężnie zmokłem i może się już od tamtej pory rozwijało coś, nie? Ja pamiętam kiedyś poszedłem, bo oddaję krew honorowo, to pamiętam kiedyś poszedłem na oddanie krwi, zawsze przed oddaniem jest badanie próbki tej krwi i też no, młody chłopak, miałem 20 parę lat i też poszedłem na oddanie krwi, a pani mówi, że nie przyjmiemy od pana krwi, no bo jest pan chory. Ja się zastanawiałem, kurczę, na co ja mogę być chory, że oni nie chcą ode mnie krwi. I tak zacząłem pytać tą lekarkę. Ona mówi, no tu wychodzą jakieś takie parametry, że jest pan chory po prostu. Coś jest nie tak. No i co tam patrzysz? I za 3 dni się tak rozłożyłem, że głowa mała. No. A ona już 3 dni wcześniej, ta pani wiedziała, że coś jest ze mną nie tak. No tak jest, no ja wczoraj byłem na tym sorze i stwierdzili, że mam zapalenie oskrzeli gdzieś tam w jakiejś początkowej fazie, więc tego mówię, ja tu przyjechałem i już stwierdziłem tam z pół godziny temu, że nie dam rady nagrać filmu, tam wyginać się z kamerą, latać w prawo i w lewo, więc mówię, zróbmy chociaż jakiegoś live'a. Lecimy po polsku, Remek pozdrawia mistrza. Pozdrawiam. Dorota H. Hej, w tym roku to może za 2 tygodnie, jak pogoda się ustabilizuje. W sensie pewnie te karasie, bo w tytule karasie, tak? No pewnie tak, no ale tak jakby kręcenie filmów, czy tu spotkania z Michałem, to są takie, że No my staramy się często od pogody uzależnić, ale nieraz się nie da, nie? no, prognoza, bo musimy to wcześniej jakoś planować, prognoza jest taka i tyle. Trzeba się do tego dopasować. Juniorczyczko. Witam, ostatnio w kołowrotku mi się popsuł hamulec, bo nie wydaje mi dźwięku i jest cichy. Co mogę z tym zrobić? Serwis albo reklamacja, jak jeszcze jest na reklamacji, jak jeszcze jest na gwarancji, nie? No myślę, że najlepiej, no. Ja No, bym taka- na wsi- Ja akurat wielkim fachowcem nie jestem od tego, więc też nie chciałbym jakoś się mądrzyć tutaj na ten temat, no ale za dźwięk odpowiada tam pewnie jakiś kawałek blaszki, który tak. o jakąś tam, nie wiem, zębatkę czy coś zawadza. W szpuli to takie coś się znajduje i tyle, no to można to zdiagnozować, ale najbezpieczniej to pewnie oddać do serwisu. Albo na reklamację, tak jak Michał mówi. Jeżeli jest na gwarancji, no to tak. Nie? Marcin Miernik. Czy Adam będzie na Robinsonach teraz w Marszu na Brodach? Nie wiem. Chcę, ale nie wiem. Staram się. Znaczy no zapisałem się, ale nie spodziewałem się, że tylu chętnych jest i chyba jestem gdzieś tam na liście rezerwowej, z tego co się orientuję. Na przyszłość, jak możecie, to nie zdradzajcie dokładnej miejscówki. W zeszłym roku, jak byliście na trzecich wiatrakach, nie wiem, to teraz tam jest masa ludzi, zabijają się o miejsca. I kurczę, słuchajcie, ludzie, no, myśmy tam jak byli w zeszłym roku, to był luty. Ja tam musiałem przyjechać o godzinie 3 rano, albo w Żeby nocy, zająć jak zwał, miejsce. zająć miejsce. I to było jeszcze przed naszym filmem. To nie jest tak, że my odkryliśmy jakąś świetną metę, nie? Na Leszcze w Kępkach, bo to o tym wie każdy, no to jakby to już wiedzieli rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu i tak dalej, nie? Także to byśmy się po prostu wprosili na jakieś dobre miejsce, jeżeli chodzi o Leszcze, ale to ja mówię, no pierwszego dnia i drugiego dnia, to ja przecież tam, ja musiałem o 3 być na miejscu, no ciemno jak nie wiadomo gdzie, bo to dopiero siódma Nawet się tam na jasno robi. filmie 4 chyba godziny. są zdjęcia, jak po ciemaku, ja No. po tym błocie jechałem jeszcze, co? Tak, no to w ogóle chyba to na Sunubajcie chyba jest w ogóle, jak po ciemaku zanętę mieszasz. No, więc tam... To nie, my tam wymieniliśmy tą nazwę, bo to taka była trochę tajemnica Poliszynela, ta miejscówka. Aha, że o to myślisz, że w ten sposób, że jakby tyle ludzi wiedziało, a nikt nie wiedział, tak? Czy co? Nie, no w sensie takim, że wszyscy o tym wiedzą. No. A, no. Także tak, no, Znaczy na pewno część ludzi nie wiedziało i się dowiedziało, ale tam i tak był spęd. no ja myślę, że my dużego wpływu naprawdę na to nie mieliśmy, że tam teraz jest masa ludzi się zabijało miejsca, bo jak my byliśmy jeszcze się przed sami filmem, to się za- sami o te miejsca z nimi zabijaliśmy. Ale dziękujemy, że wierzycie w naszą moc. I słuchajcie, no staramy się nie podawać niektórych miejsc, że jak ktoś śledzi Nie, no kanał, tak. to często było tak, że dziękujemy jakiemuś wędkarzowi, który nam podpowiedział, gdzie jechać, ale
prosimy, uszanujcie, nie zdradzimy tego miejsca, no bo to jest, nawet nieraz Tak jest. byliśmy nad jakimś jeziorem i też nie zdradzaliśmy, nad jakim jeziorem jesteśmy, żeby po prostu nie palić miejscówki, ale tam wspomnieliśmy, że Tam za jesteśmy na bardzo nie ma co, Nogacie. tam nie ma co palić, nie? To jest jakby... No tak, no bo tam i tak był tłum, i tak był tłum. Tam był naprawdę, no Michał o 3 rano, ja miałem trochę luźniej, no bo dał mi pospać troszkę dłużej w hotelu. I ja dojeżdżałem, jak już Michał miał zajęte miejsca. Ale tam było gęsto wtedy. No tam już o tej trzeciej tam stały busy, namioty, już kurde, kilka busów, tylko wiaderka postawione albo jakieś krzesełka i ludzie śpią w busach, nie? Było już miejsce zajęte. Nie, no była ekipa, co mieli przecież ten, Co? mieli agregat cały czas chodził. A tak, oni mieli w agregat aucie w samochodzie, siedzieli, tak. zamiast okna mieli wstawioną chyba sklejkę z Tak, jakimś wywietrznikiem. taką rurę, nie? Taką rurę, no. No, I to chyba im z brzmi. jednej strony ciepłe dochodziło, bo Tak, mieli a z grzanie, drugiej- z ciepło im dochodziło, ale z komin mieli, co im wyciągał. Masakra, pamiętam to, no. Śliwa Fishing, witam Adam, jak tam po targach odpocząłeś? Cześć. No, w miarę tak, no można powiedzieć, że tak. Była chwilka taka, że musiałem troszkę odespać, ale jest okej. O, poczekaj, tu Krzysztof M. napisał, na 3 wiatrakach to ludzie bili się o miejsce długo przed łowieniem tam przez Adama. No, No, to ja o tym wiem, no Adam też o tym wie. Bo myśmy tam byli 2 razy chyba, to co było, byśmy tam rok temu też byli? Czyli byliśmy Rok i 2 2 lata, lata temu i rok temu. I 2 lata temu przecież było bardzo podobnie, no. i to w środku tygodnia. To Tak, nie, i do środku tygodnia, nie? Jarek, witam, powodzenia w połowie leszczy, jak zwykle przyjemnie się ogląda. Żona jest podobnego zdania. Bardzo miło, dziękuję. Dzisiaj raczej leszczy się nie spodziewam, bo to łowisko tutaj, No to nie jest leszczowe raczej miejsce. tak, nie? raczej nie leszczowe miejsce. Myślę, że o tej porze roku to szukałbym leszczy gdzieś w głównym korycie, a my jesteśmy no daleko od tego głównego koryta, na takim płaskim i dosyć płytkim miejscu, gdzie normalnie jest bardzo dużo roślinności. Tak, no ale też trochę zaryzykowaliśmy, bo jakby no ta informacja o tych leszczach też taka za dobra nie była ostatnio. Nie? Tak, w ogóle coś z Nogatem się działo ostatnio, bo ja te ryby tu tutaj zabierałem. Gdzieś za Michałem została jakaś jedna śnięta taka, czy tam zdechła ryba. Trochę tych martwych jest, ryb no. pływało, bo wędkarze nam mówili właśnie, że zaobserwowali, że nad Nogatem jest dużo martwej ryby. No nie było tutaj, nie wiem, 4 czy 5 tych martwych ryb gdzieś tam usunąłem. No ale to nie jest jakieś normalne zjawisko. No nie. Więc nawet i wędkarze, którzy tutaj łowią w Nogacie, gdzieś tam, czy miałem prywatnie kontakt, czy na targach podchodzili, zagadywali, to właśnie narzekali na to, że coś jest nie tak w tym roku na Nogacie z tymi leszczami. I chcemy łowić Się potwierdza, nie? karasie. Tak. Przemysław Tomtala, siemanko panowie. Siemanko. Cześć. Dariusz Michalski, witam panowie. Jaki parasol polecilibyście do stanowiska fiderowego fotel Kuzo Quantum? Czy można kupić matę karpiową, której Adam używał na łowisku Rusiec? Nie, taka mata jest dostępna tylko powiedzmy dla tych ekip, które przygotowują filmy, ale jak ktoś, nie wiem, no to jeżeli pan łowi z fotela Quantum, no to oznacza, że gdzieś tam się łowi, tak myślę sobie, na federka właśnie na metodę, więc taka mata to jest straszny klamot do noszenia. To ja bardziej polecam matę Prestona. Preston ma matę taką składaną, ona po złożeniu jest, nie wiem ile ma tam, z 4, To jest straszny klamut tamten. To... tamta to jest klamot, to jest tak dla takiego zwykłego Kowalskiego to będziecie kleli, jak będziecie musieli to gdzieś przewieźć i przenieść później jeszcze. Więc polecam matę Prestona, która składa się z takich 3 elementów. Po złożeniu jest, no nawet w torbę do siatki można ją włożyć, a jak się rozłoży, to nie wiem ile ma, z 75-80 cm, więc nawet takiego no już pokaźnego karpika można na niej położyć. Nie wiem, ja to bardzo często ją stosuję, jak rozrabiam zanętę, to po prostu ją pod kolana nawet kładę, jak klęczę, żeby mieć coś pod kolanami. Jak trzeba gdzieś usiąść na brzegu, to sobie pod pupę biorę, żeby usiąść, bardzo wygodna mata, więc jak ktoś potrzebuje maty, to polecam matę Preston Innovations. To ona do takiego, powiedzmy, do naszych zastosowań jest dużo wygodniejsza niż ta wielka taka wanienka, którą widać na filmie. A parasol do Kuzo? Ciężko będzie. Znaczy chodzi o, nie, no to każdy z Ale tak Prestona pokazał, można ten duży wybrać. taki.
pytanie, co się chce uzyskać. Preston ma 3 rodzaje parasoli. Myślę o tych parasolach takich, no, które zasłaniają wędkarza. Jeżeli jest mowa, ja będę mówił o tych dużych, ale jeżeli jest mowa o małej parasolce, to proszę mnie sprostować. Tu wyboru dużego nie ma, jest jedna mała. Natomiast jeśli chodzi o taki parasol, który ma ochronić wędkarza, to Preston ma 3 rodzaje parasoli. Pierwszy parasol to jest 50-calowy. Chodzi o średnicę czaszy, czyli 2,5 metra. Drugi parasol, i ten parasol jest w czarnym kolorze. Drugi parasol jest 60 cali, czyli 3 metry ma średnica czaszy. I on ma kolor szary. I te parasole, one mają taką zaletę, że tak, no zależy co nam jest potrzebne. Jeżeli jest nam potrzebny duży parasol, no to wiadomo, ten 60, jeżeli troszkę mniejszy wystarczy, a myślę, że do większości naszych zastosowań to ten mniejszy będzie ok, czyli 50 cali. I zaletą tego parasola jest to, że można go tak jakby złożyć tak, że sztyca nie wychodzi powiedzmy prostopadle od czaszy, tylko jest złożona tak do boku i możemy go jako taką osłonę gdzieś tam, nie wiem, przed wiatrem ułożyć i to bardzo fajnie działa, bo ten parasol z jednej strony tak jakby jest troszkę ścięty, czyli dwa te elementy, które są na czaszy, one są troszeczkę krótsze. Dzięki temu jak położy się go na nie wiem, gdzieś tak jakbym go tu na trawie położył, to można go bardzo ładnie, tak jak taki, no nie chcę powiedzieć namiot, ale taką osłonę można sobie ułożyć. On ma z tyłu mocowania do szpilek i szpilki są w zestawie. Tam 2 szpilki, Michał, są w zestawie, więc można go przyszpilić właśnie przy tej płaskiej części do ziemi, dowiązać, z drugiej strony są oczka i tam dowiązać sznurek i też przyczepić gdzieś do ziemi i nawet jak jest bardzo duży wiatr, to można się osłonić i nie trzeba się martwić tym, że ten wiatr nam ten parasol gdzieś porwie, no bo jeżeli wbijemy tą sztycę, do tego dołożymy te szpilki, to ten parasol naprawdę bardzo dobrze działa. Parasol ma szkielet z włókna szklanego, więc nie jest ciężki. No, więc do takiego zastosowania. Natomiast jeżeli byście chcieli parasol typowo przed słońcem, oczywiście przed deszczem też on ochroni, to jest parasol Coolmax. Najnowszy parasol w zeszłym roku był pokazywany z takiego materiału, który dosyć dobrze chroni przed promieniowaniem UV. Z tym, że ten parasol nie ma tej części takiej ściętej, o której mówiłem. No to jest taka różnica, ten materiał na zewnątrz, który jest powiedzmy przeciwsłoneczny, oczywiście przeciwdeszczowy także. No i to jest taki parasol, jakby się chciało, nie wiem, gdzieś przy stanowisku go wbić i ułożyć czaszę, to myślę, że do takiego zastosowania właśnie to jest najlepszy parasol. No, trochę nam się nazbierało tu komentarzy. No to dawaj, nie wiem, czy wyczerpałem temat. Tak, Paweł, dziękuję. Polecicie coś na narew powyżej 100 gram wyrzutu, 100 gramów wyrzutu, wędka i kołowrotek? Poradzimy. Proszę zerknąć na wędziska z serii Monster Extreme Distance. To jest taka seria wędek, myślę, od 500 do 600 zł. Większość z tej serii wędek w tej półce cenowej będzie. Może te najdłuższe będą troszeczkę droższe jak 600 zł. Do tego kołowrotek Extremity SD 620. Myślę, że będzie super zestaw. Te wędki są dostępne w długościach od 3,60 do nawet 4,5 metra. Myślę, że nad narew taka, zależnie jeszcze jakie koszyki, ale myślę, że 3,84 metry to będzie optymalne wędzisko na narwiańskie łowienie. I to wędka będzie miała około 150 gramów wyrzutu. Marek Kowalik. Czy do nęcenia wstępnego wałkami z gliną lepszy koszyk Wire Bite Up Feeders czy plastikowy Bite Up Feeders? Zdecydowanie plastikowy. Zdecydowanie. Chodzi o to, że te koszyczki Prestona metalowe, te Wire, one mają na dole ring, taki obciążenie i to obciążenie jest wewnątrz. Więc jeżeli tam wciśniemy wałek, to może być później problem przy szarpnięciu, bo ten wałek tak jakby zawadza o to obciążenie. Więc to jest taki koszyczek raczej do nęcenia albo luźnymi przynętami zaczopowanymi zanętą, albo taką luźną zanętą z przynętami
żeby spadł na dno i w postaci luźnej się uwolnił. Do wałków zdecydowanie plastikowy. Karol Makow, powitać, słychać, że katarek nawiedził. Kurde, żeby to był katarek tylko, to by było świetnie. Michał R, panowie, żadna lampka wam się w samochodzie nie świeci przy otwartym bagażniku, żebyście nie mieli problemy z akumulatorem. No ja zerknę, dzięki za sygnał. Tu Krzysztof napisał, w nowoczesnych gaśnie automatycznie po jakimś czasie. Junior Trzyczko, jak można się z wami skontaktować przez e-mail? Junior, podaję maila prestoninnovationspoland@gmail.com, tam proszę pisać. Zgasło. Michał Koren, cześć panowie, siema. Cześć. Przemek Nykiel. Panie Adamie, zanęta F1 Dark, bardziej na wiosnę czy lato? W łowisku płocie, leszcze, sporadycznie karpie. No F1 Dark to jest taka zanęta, która została stworzona no, z myślą o, tak jak gadaliśmy nawet, jak byliśmy w Sonubites, nawet na kanale Sonubites jest film o tym, jak powstawała ta zanęta. Tak. No to była zanęta, która powstała z myślą o łowieniu leszczy. Słodka zanęta z mączką rybną. Więc to jest, ja myślę, że to jest taka całoroczna zanęta, tak bym ją określił, że podczas, no przez cały rok można ją używać. Czy na płocie będzie idealna? Tego nie wiem, mówiłem na nią płocie, więc można spróbować raczej na leszcze i na karpie, tak bym w tym kierunku poszedł. Harry, skoro przy metodzie stosuje się króciutkie przypony, działa to, czemu nie przy koszyczku? Co wy na to? No to jest bardzo dobre pytanie. Ja zarzucę i zaraz na nie postaram się odpowiedzieć. Muszę się Tylko w międzyczasie bo akurat zaczęło wiać. The Hunter 1, 2, 3, 4 biorą, no tak średnio, no. No coś tam brało. Ryby Papuziński, na hali 5 było za głośno stanowczo. Było. Marcin Kotwicki, cześć. Cześć. I tu jeszcze się pyta Maniek, a gdzie są te wiatraki? Dajcie pineskę. My już nic nie dajemy. Nie, już groźby ja miałem karalne, więc My nie wiemy nic o żadnych wiatrakach. pięknie. Dobra, poczekaj, bo tam było pytanie, że powiedziałem, że Skoro przy metodzie stosuje się króciutkie przypony i działa to, czemu Mhm. nie przy koszyczku? Co wy na to? Słuchajcie, jak patrzycie na to, jak ja wędkuję na feder klasyczny, czy no w wielu filmach, nawet nie tylko, nie wiem, prestonowych, pojawia się to, że wędkarze stosują długie przypony. Powiem, z czym to jest związane. Jeśli chodzi o łowienie w rzece, no to jest zrozumiałe, wrzucamy koszyczek, coś tam z tego koszyczka, rzeka na przykład płynie w tą stronę, tu jest koszyczek, coś tam z tego koszyczka się wydostaje, no to wiadomo, że ryby no nie stoją przy tym koszyczku, nie biorą, tylko bardzo często gdzieś tam w tej smudze się ustawiają, dlatego na rzekach stosuje się długie koszyczki. Tak jakby tutaj mogę zamknąć ten temat. Jak długie, to zależnie. Ja słyszałem, że wędkarze nawet i 1,5 metrowe przypony stosują, metrowe, 70 cm, ale raczej na rzekę długie. Jeżeli chodzi o łowienie na wodach stojących, to trzeba... Coś mi tu rusza szczytówką, tylko nie wiem, czy to jakiś... Przepraszam się, zamyśliłem. Tu jakieś śmieci płyną i wydawało mi się, że jakaś trawka zaczepiła. Jeśli chodzi o łowienie w wodach stojących, to trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli zarzucamy zestaw, ten zestaw jest ciągnięty przez koszyczek, z tyłu za zestawem leci przypon. Jeżeli koszyczek tak jakby prawidłowo łowimy, doleci to do klipa, my tak jakby po uderzeniu żyłki, powiedzmy o klip, tak jakby następuje wyhamowanie, czyli ten przypon, który tu ma przynętę, przelatuje nad koszyczek i wpada do wody. No idealnie to jest tak, jak koszyczek uderza o wodę, przypon leci dalej, też się prostuje, żeby nie spadł gdzieś tutaj w okolice koszyczka, bo wtedy może nastąpić splątanie. Jeżeli koszyczek uderzył o powierzchnię wody, tu jest gdzieś ta nasza przynęta, koszyczek opada na dno, ale ciągnie za sobą, praktycznie w tej samej linii idzie przynęta. Przecież ta przynęta nie opada równolegle z koszyczkiem, tylko przez to, że koszyczek jest ciężki, przynęta jest lekka, to ciągnie, koszyczek ciągnie naszą przynętę i praktycznie za każdym razem na wodzie stojącej, jak wasza przynęta opada na dno, to ona się znajduje tak w takim, myślę, promieniu obok koszyczka, więc jak łowicie
W wodzie stojącej to musicie sobie zdawać sprawę, że nawet jak macie metrowy przypon, to nie jest tak, że macie metr dalej swoją przynętę. No chyba, że zarzucacie zestaw, wszystko opadnie na dno, a wy jeszcze podciągacie koszyczek, to rzeczywiście możecie wydłużyć ten odcinek. Natomiast jak poleci do klipa, opadnie na dno, wy tylko odłożycie wędkę i wybierzecie luz, to przynęta znajduje się koło koszyczka. Więc nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby stosować małe koszyczki. Jedynym przeciwwskazaniem dla mnie to są przepisy powiedzmy takie sportowej federacji, która narzuca, że w federze klasycznym przypon może mieć minimum 50 cm. Te przepisy nie dotyczą powiedzmy zwykłego Kowalskiego, który pójdzie sobie prywatnie na ryby, tam można założyć sobie przypon i taki. I on też pewnie będzie działał i być może nawet nieraz będzie skuteczniejszy. Powiem, o co chodzi. Skuteczność metody też polega na tym, że nasza przynęta jest umiejscowiona w tej kubce zanęty, czy jest bardzo blisko tej kubki zanęty czy peletu. Ryba bierze, podnosi się z dna, przypon jest krótki i następuje samo zacięcie. To jest, jeżeli ktoś uważa, że łowi zestawem przelotowym na metodę i on wypracowuje te brania, bo ma zestaw przelotowy i daje rybie szansę, to jest nieprawda. Za każdym razem następuje samo zacięcie na metodę. Ono jest mniejsze albo większe, ale za każdym razem... Coś tam dziubnęło. Za każdym razem następuje samo zacięcie na metodę. I tak samo, jeżeli myślę, by się zastosowało jakiś 15-centymetrowy przypon przy federze klasycznym, nie wiem, jakby ten zestaw się zachowywał, czy on by się nie plątał. Tego nie wiem, bo w metodzie jest fajne to, że tak jakby przynęta znajduje się w koszyku, więc tam się nie ma co splątać. Zarzucamy po prostu w przybliżeniu kawałkiem ciężarka z zanętą i tyle. Natomiast w federze klasycznym mogłoby to się plątać. Ja tak nie próbowałem łowić. Ale jak ktoś nie spróbuje, to nie będzie wiedział. Więc jeśli chodzi o ryby, myślę, że to by było dobre, no bo też ryba bierze, od razu następuje same zacięcie i najczęściej pewnie byłyby pewne brania. Trzeba by było to sprawdzić, bo też może być taki efekt, tak jak się stosuje na przykład dłuższe przypony przy łowieniu na klasyka, to jest taki efekt, że na przykład przypon mam 50 cm, widzę, że jakieś delikatnie wskazanie jest na szczytówce i ryba odpuszcza. Więc ja wtedy wydłużam przypon, bo według mnie ryba ma za szybką sygnalizację, ale być może przy takim krótkim przyponie to by nie miało znaczenia, bo ryba by się bardzo mocno zacięła, bo by tak jakby nastąpiło gwałtowne wyhamowanie, tak jakby ryba bierze przynętę, odpływa i od razu się zacina o ten koszyk, który tam jest na dnie. Więc to trzeba by było sprawdzić. To, że używam takich przyponów, jest związane tym, że ja łowię głównie w zawodach i też tak jakby każde wyjście na ryby to odbieram jako takie, powiedzmy, przygotowanie, trening, nie wiem, nauka. Tak jakbym łowił na zawodach, więc dlatego stosuję przeważnie przypony dłuższe jak 50, ale jeżeli ktoś nie startuje w zawodach, to może stosować i krótsze przypony. I to wcale może się nie okazać głupie. Dostałeś? Przepraszam. Nie. No Dorota, powiedz mi, Adam, w jakich miejscach na rzece takiej jak Nogat szukać leszczy jesienią i w innych porach roku? Chodzi mi o głębokość, gdzie ryba lubi spędzać czas w danym okresie. A co do karasi, to mogę dać info, gdzie i kiedy biorą. Kurczę, no nie wiem, ja na tym Nogacie tak latem czy jesienią nie łowiłem. No, myślę, że tutaj akurat Nogat jest bardzo specyficznym łowiskiem, bo z tego co rozmawiam z Michałem, no to Nogat ma połączenie z Zalewem Wiślanym i myślę, że ten Zalew Wiślany też ma bardzo duży wpływ, bo tak się zastanawiam, czy na przykład takie leszcze jakoś nie migrują też do tego Zalewu Wiślanego i tam sobie nie żyją. Być może z tego Zalewu Wiślanego właśnie jesienią, jak już się robi chłodniej, to gdzieś tam na zimowiska wpływają właśnie do Nogatu, gdzieś szukają jakichś głębszych miejsc. Tutaj nurt w tej rzece nie jest taki mocny, więc te ryby no nie muszą się zmagać z dużym nurtem. Nie wiem, jak jest z pożywieniem w Zalewie Wiślanym i tutaj, bo to też ma znaczenie, bo te ryby, nam się wydaje, że one tak jakoś, nie wiem, wpadają w jakiś letarg, natomiast one normalnie żerują. To nie jest tak, że ryby, jak przychodzi zimno, to one nie jedzą, no one potrzebują też coś tam zjeść. No ja bym raczej szukał tych ryb w głównym korycie, no, znajdował nawet na mapę, jak się popatrzy, no to widać, jak ta rzeka, ona no nie ma takiego
nie wiem, bardzo też nie meandruje, ale to też można sobie wysnuć jakieś tam wnioski, jak układa się koryto na mapie, no to gdzieś tam te główne koryto, to głębsze koryto, no też na podstawie tego, jak ta rzeka wygląda, to można sobie mniej więcej określić, jak daleko od brzegu się znajduje. No nie wiem, no ja bym się chyba też posiłkował tym, gdzie wędkarze łowią. No wędkarze bardzo często to jest dobry wskaźnik. Nawet nie ze względu na to, że to jest miejsce, które odpowiada rybom, ale bardzo często rybom odpowiadają takie miejsca, gdzie są wędkarze, gdzie tam często jest podawane, właśnie podawana zanęta, podawane przynęty i one się takich miejsc też trzymają. Ale raczej w głównym korycie. Dobra, lecimy dalej. Przemysław Tontala, łapki w górę. Rafał, czy feeder Browning jest godny polecenia? Mówiłeś kiedyś o tym na Browninga? Nie, nigdy nie łowiłem federami Browninga. Krzysztof M. Siaty stoją przy ujściach na zalewie i leszcze nie wchodzą do rzek, tylko jadą na mączkę. To słyszeliśmy też o tym. O tym też słyszeliśmy właśnie. Michał Marcin Miernik. Nie wiem, czy było moje pytanie o obecność Adama na Robinsonie na Brodach, bo na chwilę nie mogę oglądać live'a. Było i powiedziałem, że nie wiem, czy będę. Planowałem, ale troszkę się za późno obudziłem i nie wiem, czy trafię na listę, bo na razie jest zbyt wielu chętnych. Szklana 0,5. Parasol 50 cali, to jakby nie liczyć, to około 125 cm. Tak? Pomyliłem się? A ja nie wiem, co mówiłeś. Nie mówiłeś 50 cm. Nie, mówiłem 2,5 metra. Aha. Tak. No to Nie, no to myli się niemożliwe. rzecz ludzka. Tak? 50 razy. No tak. Ale być może to chodzi o to, przepraszam, rzeczywiście, tu chodzi być może o to, tak jakby nie średnica, tylko promień, nie? Szymon Krause. No Siema, bo to panowie. niemożliwe, że, zobacz, to jest metr, no to niemożliwe, żeby parasol miał taką średnicę, to chodzi o promień, ale to mój błąd, ja powiedziałem średnica, promień, tak. Szymon Krause. Siema panowie, do drugiego podbieraka tylko na bonusowe karpie i jesiotry pod względem wytrzymałości. Szczyca Carp Response czy Extreme 360? Zdecydowanie Extreme, zdecydowanie, to nawet się nie ma nad czym zastanawiać. Jako taki dodatkowy podbierak, dobrze zrozumiałem. Tak. To zdecydowanie. Michał Biernat, witam i pozdrawiam. Troutmaster, hello, I am from Scotland, do you speak English? Just asking. Hello, greetings from Poland. Yes, just a little bit. My English is not perfect, I know, but I think I can communicate. Michał Koreń, jakie Co? ogrodniczki polecacie na lato? Jakieś, żeby się nie ugotować, ale jednak ochronić przed słońcem. Ja przez cały sezon używam DF Ja Ultra, muszę trochę się przemieścić. więc bardzo z czystym sumieniem polecam te ogrodniczki. Z tym, że one nie są dostępne jako ogrodniczki same, tylko trzeba kupić zestaw, czyli spodnie z kurtką. Dobra, zaraz obniżę trochę. Tomaszek 74.pl, cześć. Wasyl 0007. Panowie, gorąca herbata z składką, bo zamarzniecie. Krzysztof M. Adamie, mamy dwudniowe zawody w Elblągu, zostań, mamy miejsce dla Ciebie. O, dziękuję bardzo. Na Elbląg mnie nie skusicie, nie ma takiej opcji. Weekend z rodziną. Sorry. Marek Kowalik, czy na zawodach, gdzie łowimy zgodnie z ZOSW Feeder, dopuszczalne jest podczas nabijania schowanie haczyka z przynętą do wnętrza koszyka? Z tego, co się orientuję, to chyba nie. Ale tak się zastanawiam po co, bo no ja bym się nie odważył, żeby do tego typu koszyczka czy tego jakoś schować przynętę. Według mnie to nie jest dozwolone. Ale ja nie jestem specjalistą w tym temacie. Myślę, że są ludzie, którzy mają większą wiedzę na temat przepisów. Słuchajcie, trochę tutaj muszę trochę z tej wody wyjść, bo już kurde się zimno zrobiło. O. Elwin Dziędziela. Pada nam rozgadany jak papuga i czujny jak ważka. Dzień dobry panowie w ten zimny dzień. Dzień dobry. Chciałem odpowiedzieć coś a propos tych zwierzęcych porównań, ale podoba mi się. Kosmonauta z Kambodży. Witam serdecznie, mądrego aż miło posłuchać. Dzień dobry. Marcin Michałowski, witam.
Czesław Niemen. Jak w ogóle te kalosze się sprawdzają? Znaczy kalosze te? Znaczy ja to mam jeszcze ten starszy model, bo w tym roku chyba nowy, tak? Czy pod koniec Tak. zeszłego był nowy No, pod model? koniec zeszłego chyba. Ja też jeszcze te starsze używam i ja jestem z nich bardzo zadowolony. Dobrze. Więc polecam, nawet latem je używałem. One mają neopren w środku, ale jakoś tam bardzo nie cierpiałem, nawet jak latem padał deszcz, a zależało mi, żeby stopy były suche, więc działało. A zimą, jak jest nawet tak, jak chodzę na feder zimą, to nie zakładam innego obuwia jak to. Pod spodem mam tylko skarpetki Celsius i te kalosze, jest ciepło. A teraz nawet takie dodatkowo testuję, trochę nie z własnego pomysłu, ale sprawdzam, czy z wodą w środku też będą ciepłe, bo w jednym kaloszu już nabrałem wody, jak tu chodziłem. Mam już jedną mokrą nogę. Na razie daję radę. Andrzej Gucio. Jesteście panowie niedaleko Nowego Dworu. Wczoraj przekop, dzisiaj kępki. Nie, to nie są kępki. To może dzień na Tudze. Rok temu chyba FWA łowił i połowił ładnych płoci. Tuga to wolna rzeka i merytoryczny feeder byłby tam fajny. No, być może. Ja słyszałem o Tudze, Adam nie jest na Tugi. No ja słyszałem o Tudze w tym roku, że niestety, ale po zimie szczególnie, to tam po prostu no, ryb śniętych i zdechłych to było tyle, że to się w głowie nie mieści. Michał, a czy Tuga łączy się z podobnym miejscem jak Nogat? Gdzieś tam, No Tuga się łączy ze Skarpawą, no. bo tak się z jakiegoś wspólnego mianownika szukam, to co mówili, Tuga ze że Skarpawą, Skarpawa z zalewem. No to, ale tam, ja tam nie znam dokładnie jakby sytuacji, ale jakby dla mnie to tam też musiał ktoś coś wlać, bo tam aż było to... No właśnie zastanawiam się, jaki to ma związek, że i na Tudze zdechłe ryby i tu na Znaczy, Nogacie nie, zdechłe to ryby, raczej, czy to ma nie, jedno to z z Tugi drugim? do Nogatu to kawał drogi, nie? Mhm. Erwin Dziędziela. Moje każde łowienie traktuję jak zawody. Skończyłem z łowieniem na 2 wędki. Stanowisko ustawiam zawsze tak samo. Z góry ustalony schemat. Wyrabiam automatykę zachowań, co potrafi zaprocentować. No ja dokładnie w ten sam sposób, ja to rozumiem, więc w ten sam sposób podchodzę, nawet często się na mnie patrzą jak na rzadki okaz żuka. Tak jak wczoraj z Michałem byliśmy na przekopie, Wczoraj jak to w ogóle. to na nas patrzyli, ludzie nie wiedzieli o co chodzi w ogóle. Jak na kosmitów. Tak. Ale pan z Urzędu Morskiego też myślę, że jak na kosmitów patrzył. No nawet do tego stopnia, że nie skontrolował pozwoleń. Tak, Ale miły był bardzo. tak. Mariusz Pietrzak. Witam Adamie i Michale. Cześć. Cześć. Marcin Maszkało. Witam Adamie. Mam pytanie. Na zawodach, w których biorę udział za tydzień, dominują leszcze, ale potrafi się pokazać lin. Co byś dodał do zanęty, aby zwiększyć szanse złapienia lina? Pozdrawiam. Ja bym chyba nie zwiększał sobie szans na złowienie lina. No jak są leszcze, to łowić Tak. leszcze, to są zawody, nie? Tak, trzeba. Zawody to nie jest koncert życzeń. Zawsze bardzo często to powtarzam. Na zawodach trzeba łowić no takie ryby, które biorą na zawodach, które można je łowić regularnie i skutecznie, więc według mnie łowienie linów to jest to jest przypadek, bo to i na takie ryby trzeba mieć troszkę inny sprzęt, szczególnie na zawodach jak na leszcze. A też nie jest powiedziane, że jak będzie się łowić powiedzmy w kierunku leszczy, no to ten lin nie weźmie. Więc ja bym w ogóle odpuścił, nie sugerował się łowieniem tych linów. Nawet chyba jakby miały mi brać regularnie leszcze na zawodach, no to wolałbym, żeby one tam były, bo taki lin może zaburzyć takie łowienie tych leszczy. Jeżeli, nie wiem jakie duże są te leszcze, ile tych ryb jest, ale jeżeli biorą regularnie, to chyba takie wpadnięcie w rytm i odławianie leszczy w końcowym rozrachunku zawodniczym to może przynieść lepszy wynik. Ja zdaję sobie sprawę, że zacięcie lina, no to jest coś fajnego i ładniejsza fotka i tak dalej. Natomiast no, podczas prywatnego łowienia tak, ale na zawodach trzeba myślę, ja bym się skupił tylko na leszczach. Michał Koreń. Idę na zakupy do wędkarskiego, żeby przygotować na weekendowe ryby na Kaszubach. Do zobaczenia na retransmisji. Do zobaczenia. Elwir Dziędziela. Panie Adamie, jak nie Robinson, to Sensas, Feeder Tech. Wszędzie gruba obsada i albo rybki, albo akwarium. Jakoś formuła chyba Robinsona mi bardziej odpowiada i tak też nie mogę w zbyt wielu zawodach startować, takich komercyjnych i stawiam na Robinsona. Ale być może w jakichś eliminacjach Sensas też wystartuje. Nie wiem kiedy jest Domaniów, bo tam mnie ciągnie na Domaniów, ale na razie Domaniów, jeszcze tego nie śledziłem. No. Sebastian S. Pozdrawiam. Cześć. Ader Biały. Bierze coś?
Średnio. Chyba, że wisi tam coś cały czas. Może wisi, no ja tak jak wspomniałem, że łowię raczej grubo, bo nie wiem, czy powtórzę może to. No, plan jest taki, żeby złowić jakiegoś karasia. O, Więc zakładam grube przynęty, płotki coś tam obskrobały, widzę. Zmieniam chyba ten koszyczek już, bo coraz mocniej zaczyna wiać i tak ciężko mi się zarzuca. Wracam do open windowa. Sebastian S. Tydzień temu byłem na Nogacie i to sama płoć i zarazem wszystkie miejsca zajęte. No. Marcin Poniatowski, witam, pozdrawiam. Dzień dobry. Klaster 5, kamerowy, spadaj z tej wody, bo zapalenie płuc gwarantowane. No dobrze to powiedzieliście, ja mu to dawno powiedziałem. Słuchajcie, no ja stoję kurde po kostki w tej wodzie, nic mi nie będzie teraz. Po kolana stoisz. Nie po kolana, gdzie ja mam kolana? Po piszczel. Ale za chwilę z niej wyjdę. I tak jak mówiłem gdzieś na początku, no myślę, że 12. I zostawiam Adama, niech się bawi, ja spadam. Marek Kowalik. Tak, ja zostaję jeszcze dłużej, bo później będę jeszcze do Bydgoszczy jechał. Przynętę chowają w celu uniknięcia brań z opadu natrętnej drobnicy, na przykład z dręgi, a następnie przesuwa się koszyk, żeby uwolnić przynętę, która czeka na większe ryby. No to jeżeli to działa, to jest ok. No ja tak ułożyłem, a czy wolno? No trzeba sprawdzić w przepisach, po prostu trzeba to sprawdzić. Wydaje mi się, że nie, że haczyk powinien luźno, znaczy przypon powinien luźno zwisać, ale nie dam sobie nic obciąć. Lechu, jadę do domu z koło brzegu, a wy znów nadajecie. Pozdrawiam. No słuchajcie, no dzisiaj mieliśmy film kręcić, nie? Ale już podkreślę który raz, no ja nie jestem dzisiaj w stanie. A stać i czytać to jeszcze mogę. Mariusz Pietrzak, Adam, przypomnij mi, czy jak łowisz na klasyka Monsterem, to stosujesz szczytówki od Ascension i one pasują do Monster X? Czy one pasują do Super X? Jak łowię na monstery? No, Nie, jak łowię na monstery, to stosuję od monsterów. na klasyka Monsterem to stosujesz Nie, ja nie szczytówki? łowię na klasyka monsterem. Ale może ten dystans chodzi? Czy nie? Nie, no gdzie? No to dystans to jest W ogóle 3,5 mm, Super, czy Ascension to jest 2,5 mm. Ja jak używam wędzisk Monster X, to łowię tymi wędziskami na komercji. Dla mnie to są wędziska idealne do metod feeder, do bombki i tak dalej, w zależności od długości. Natomiast jeśli łowię na klasyka, no to wykorzystuję Supera X. I do Super X, jak potrzebuję delikatną szczytówkę, to wykorzystuję szczytówki od Ascension. Ale też raczej do krótkich wędzisk Supera X, takich powiedzmy tak jak Supera X, Super Light, czy nie wiem, 3 metrowa wędka. I tyle. I pasują, no bo 2,5 mm. Chodzi o to, jaka tam baza jest, 2,5 mm jest. Feeder EU Team, siema. Cześć. Dorota H. Zdechłe ryby są podobne dlatego, że miesiąc temu morze poszło do góry, tak zwana cofka, głośno było w telewizji, tak zwana cofka, aha, to 2 razy powtórzyła, aha, 3 razy. Czyli ryby generalnie zdechły, bo przez cofkę, nie? Nie, to chyba myślę, że tak jak te złote algi tam wymyślali, że tam coś jest No nie to jak tak. była cofka, to myślę, że tu woda spokojnie, tam gdzie samochody stały, nie? To pewnie No ale jeszcze tu wiesz, wyżej. no ale Michał, no zdechłe ryby, no przecież jakieś tam zasolenie w tej wodzie bywa tutaj, tym rybom to nie przeszkadza, no. No. Tak mi się wydaje, no. Adam, zapisz się na Super Method Mastersy. To już chyba jest pozamiatane tam. Ja trochę o tych zapisach na Super Method Masters to opowiadałem na tym, w podcaście najnowszym. Michał nagrał. Jutro. I jutro wchodzi na kanał, więc tam troszkę więcej o tym będzie. Tak. No jeszcze chyba nie teraz, chyba jeszcze nie teraz. Dorota H. Rybacy rzucają siatki, jak wchodzi mniejszy leszcz, to po prostu rzucają go z powrotem do wody. Dlatego zdechłe. No powiem Ci, że to jest taki argument, o którym ja myślałem. Bo Ty nawet powiedziałeś, że tam na tym Zalewie Wiślanym to tam po prostu jest Siata na siacie, nie? siata na siacie, więc jeżeli by to zebrał do kupy nawet z każdej siatki, nie wiem, po 10 takich, nie, czy Tak. nie wiem, 20 takich rybek razy ileś siat, to się może okazać, że to jest tyle ryb. Tak. Ale z drugiej strony, jak ktoś napisał, że odławiają leszczyki na mączkę, to co to za różnica, czy na mączkę pójdzie taki leszczyk, czy duży leszczyk? No, z jednego i drugiego będzie mączka. Tak mi się wydaje, no tak bym do tego podszedł.
wracam. Edwin Dziędziela. Lepszy leszcz w garści niż lin w trzcinach. Klapa to doskonale punktująca ryba i porusza się w ławicach, więc takie statko ładnych leszczy w nęcanym miejscu to marzenie, szczególnie wiosną. No tak, one się ładnie ustawiają, jeżeli załapiemy jak tam je donęcać, czyli co tam do tego koszyczka wkładać, co na haczyk, to naprawdę można to robić regularnie i się wtedy buduje dobrze wagę. One to nie są też takie ryby, które znajdą kawałek, nie wiem, roślinki przy brzegu i zaplączą zestaw, zniszczą, więc na zawody to myślę taka fajna, idealna ryba. Z Fidelem Pomazowszy. Wczoraj odebrałem termos Prestona. Czy korek w większości ciężko włożyć i równo zakręcić? Wyrobi się czy reklamować? Poproszę pozdrowić Artura Puchacza z Parczewa. Fajny ziomek i będzie mu miło. Pozdro. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana Artura Puchacza z Parczewa. Dobrze powiedziałem? Nie Tak, nie przekręciłeś. Pozdrawiamy. A jeśli chodzi o korek, to nie wiem który, bo No termos, to pewnie mi się wydaje, Termos, że chodzi o ten ten, tak. duży. No. ja nie wiem, aż nawet o tym nie myślałem. Może zobaczysz, czy to... Nie, no wchodzi normalnie. Zakręca się normalnie, więc no nie wiem, ja nie mam z tym problemów. Jeżeli ktoś uzna, że coś jest nie tak, to trzeba No, reklamować. Akurat reklamacje, te no. reklamacje w Prestonie uważam działają świetnie, więc zdarza się oczywiście, że coś jest nie tak ze sprzętem, no bo to różne rzeczy mogą być po drodze, ale u mnie działa to normalnie. Fidereu Dim. Szkoda, że jestem chory, bo bym chętnie połowił. No, ja też bym chętnie połowił jutro. Słuchajcie, dzisiaj jest naprawdę, no kurde, tak zimno, jest taki ten wiaterek tutaj, zresztą widzicie, ja tutaj na tej poliki sobie okrywam. No ja mam tyle warstw na sobie, że nawet A, nie ja będę zdjąłem mówił. kaptur i mówię, co mi tak zimno, wcześniej było ciepło. Więc jest naprawdę chłodno, jeszcze kurtkę mam na sobie. Ojej, Krzysztof Cieszyński, cześć panowie. Cześć. cześć. Lion 38, czy Monster Distance 360 do 150 gramów ogarnie średniego spomba do 60 metrów? Pozdrawiam. Nie wiem, Tak, no, nie spombujemy, nie? nie spombujemy, ja chyba bym się nie odważył, do spomba wolałbym coś mocniejszego mieć. Bajtapa. Ewentualnie no jest wędka Bait Up Extreme, czyli taka wędka, która jest przeznaczona do nęcenia. Ja zdaję sobie sprawę, że wędkarze chcą mieć wędkę i do nęcenia i do łowienia, ale nie wiem jaką masę ma taki spomb. Do tego dużego to na pewno nie, na tego mini nie, chyba wolałbym mieć mimo wszystko mocniejszą wędkę. Marek Chmiel, witam panów, uciekajcie do domu, bo was choróbsko rozłoży na dobre. I tam. Ale zdrowie. Tak, ja już swoje w tym roku odchorowałem. Mam nadzieję, że nabrałem na tyle odporności, że Na fali les wali. no. No, coś nie wali. Sebastian Skrzypczak. Pokażesz bardziej konfigurację swoich liczników i stopera? No ja tutaj mam tą konfigurację. 3 klikery, mam dodatkowo w środku stoper jeszcze, tylko tyle. Więc tak to u mnie wygląda. Jakie szczytówki OZ używasz teraz? Teraz mam szczytówkę 1,5 uncjową, 1,5 uncji. Kiedy będzie wózek z napędem od Preston? Nie wiem. Ja też nie wiem. Taki spomb waży około 100 gramów. No ta wędka 360 jest dosyć mocna, no to taka pała bym powiedział, ale no nie wiem, chyba bym wolał jakieś wędzisko mocniejsze. No na przykład mówię, jak do nęcenia to ten Bait Up bym wolał, wędzisko typowo przeznaczone do nęcenia. To Ale jest- trzeba by było sprawdzić, naprawdę, trzeba by było sprawdzić, zarzucić tym. Do ilu tam metrów było? 60. Nie, wydaje mi się, że nie, ale może się mylę. To Misaw Boch Fishing. Hi guys, where are you today? Which water? Hi. We are on Nogat River. It's not fast river. The current is very slow. In this place is very shallow
about less than 2 meters, I suppose. And we are going to catch some carasio, but now we only had a few roach and perch. Hary, hary. Ciemne dno, ciemna zanęta, jasne dno, jasna zanęta. Chyba tak. Chyba Chociaż, tak. chociaż Harry napisał ciemne dno, ciemna Żaneta, więc No to myślę, że ten podpowiadacz to pozmieniał. nie, śmieję się. Ale my, no w większości przypadków na zawodach tak. No podczas prywatnego łowienia bardzo często ta jasna zanęta robi robotę, czyli kontrast. No, dno przeważnie jest ciemne, przeważnie w większości zbiorników, więc ta jasna zanęta wyróżnia się na tym dnie, więc bardzo często to też działa. Ale na zawodach, gdy nie ma tak jak wiele możliwości, żeby sprawdzić, no to jest taki bezpieczny wariant. Łukasz Zawadzki. Bardzo miło było osobiście poznać w Poznaniu pana Adama i uścisnąć prawicę i zrobić fotkę. Aż miło posłuchać prawdziwego pasjonata wędkarstwa. Szybkiego powrotu dla zdrowia dla pana Michała. Dziękuję. Bardzo dziękuję za dobre słowo. Esquire. Dzień dobry. Panie. Jak się pan nazywa, jak się siedzi na rybach? Adam Weź Niemiec z tej przypadkiem. strony. Jak się siedzi na rybach? No na razie Wygodnie. bardzo miło. Ryby za bardzo nie przeszkadzają, ale tak jak wspomniałem, ja poluję tutaj raczej na większe ryby, więc mam dużą przynętę. Taki, Może warto zmniejszyć ją, zobaczyć. Wiesz, No, kurde. wiesz, no dla fanów mogę zwiększyć przypon przynętę i myślę, że te płotki będą dziubać, no bo co jakiś czas jak wyjmuję ten zestaw bez ryby, to widzę, że przynęta jest ruszona, więc coś tam dziubie. Ale łowię na białe robaki, więc to chyba dla 5 białych robaków dla tych płotek to jest za grubo. Dorota K. H. Skąd w ogóle pochodzi Adam? Adam ma odporność po bananach. No nie wiem, czy po bananach, ale tak myślę, że jestem jak do tej pory, to jakoś tak genetycznie chyba jestem dosyć odporny na choroby. Kurczę, no jak my nagrywamy 3 lata, to jakaś, że ty byłeś raz chory ostatnio. No i właśnie to się zdziwiłem, że byłem chory, bo Ale to pierwszy raz to co od 3 lat. Jakby nie kojarzę, żebyś był wcześniej chory. nie wiem, jak Mi się jeszcze to zdarzało. na studiach gdzieś tam byłem, jak wychodziłem z koszykówki, wziąłem prysznic i to wracałem, to miałem nieraz i lód na głowie, bo z mokrą głową wychodziłem i jakoś nigdy mnie tam choroba nie dopadała. No, więc daję radę, jeśli chodzi o wytrzymałość. A skąd pochodzę? To jestem z urodzenia warszawiakiem, teraz mieszkam pod Warszawą, więc z centralnej Polski. Łukasz Zawadzki. Ja też kupiłem ten termos i jest wszystko ok. Z korkiem i kubkiem. Może warto zareklamować. No jasne, słuchajcie, no jak jest jakiś defekt, albo myślicie, że jest defekt, no to Wiesz, ja się zastanawiam, no jaki może być, Michał, defekt. No defekt może być taki, że może, nie wiem, ktoś otwierał, czy mu spadło, może być uszczelka tam jakby ten, nie? coś się A, zagięło, tutaj. na przykład, no bo nie myślę, że był uszczelka, wiesz, no i bo myślę, że problem z włożeniem korka, no to może być taki, że tutaj jest problem z włożeniem, no tak jakby Tak, ta średnica, coś tutaj się było nie tak, no zmniejszyło. nie wiem, może komuś upadł ten termos, się wygiął i jest problem, nie wiem, no ale ja bym reklamował. no. Marek Kowalik, czy do odzieży termicznej Prestona można podpiąć dowolnego powerbanka? Nie, Wolnego? dowolnego. Dowolnego nie, tam są wymagania, ja nie pamiętam. 20 tysięcy Ja też nie pamiętam. Musi być pojemność 20 000 to na pewno, albo lepiej. ale tam są jakieś jeszcze waty, wolty, Tak, napięcia są i tak dalej. jakieś parametry, więc proszę zerknąć przy opisach odzieży, Tak, bo nawet żeśmy kiedyś sprawdzali jakiś taki zwykły, prosty powerbank, to Nie nie działa. obsługiwał tej No. odzieży, więc tam musi być powerbank, który spełnia pewne tam parametry. no Preston ma takiego Preston powerbanka, ma, nie? tak jak ktoś by kupował, no to Preston ma powerbank, który będzie odpowiedni do tej odzieży. Jak myślisz, czy w Prestonie brakuje następcy wędki Super 3,8 do 80 gramów? Moim zdaniem bardzo potrzebny byłby model 3,80 4 metry na cieńszych szczytówkach 2,5 mm. Chciałbym to dyplomatycznie ująć. Ja też takiej wędki bym potrzebował. Też myślę, też mam taką potrzebę, o tak powiem.
Elwir Niedziela, jak pan Adam podchodzi do zapełniania swojego kalendarza startów? Jakie są kryteria wybierania terminów? Osobiście swój kapownik mam zapisany do lipca i oczekujące zapisy w kolejce. No ja w związku z tym, że no pasjonuje mnie teraz ten feder klasyczny i od kilku lat startuję w zawodach Grand Prix Polski, więc priorytetem dla mnie są zawody Grand Prix Polski. To w tym kierunku, tak jakby od tego zaczynam wypełnianie kalendarza. Bardzo się cieszę, że organizatorzy innych zawodów często biorą pod uwagę zawody Grand Prix Polski, więc można też startować w jakichś innych cyklach. Może przerwę, może będzie działać, coś zaczęło się palić. Wiesz? O ty, pali się, w ogóle tak się pali, nie? Michał mi tutaj przerwał, bo utopiłem mu ten mikrofon i ten mikrofon nie działał, ale teraz go uruchomił i widzi, że się jakieś diodki zapaliły. Tak. Także kontynuując, więc zawody Grand Prix Polski w federze klasycznym to jest priorytet. W tym roku jeszcze dodatkowo po raz pierwszy zostałem powołany do kadry PZW To moje. w wędkarstwie na Mistrzostwa Świata, więc Mistrzostwa Świata w tym roku no to też jest ważny element w tym kalendarzu. No ponadto zawody okręgowe, żeby liczyć na jakieś wsparcie z mojego okręgu mazowieckiego, no muszę startować w zawodach okręgowych, pomimo tego, że no mam takie zdanie, że są rozgrywane na słabych łowiskach, ale nie mam na to wpływu, więc trzeba na tych zawodach wystartować, żeby mieć nadzieję właśnie na jakieś tam niewielkie dofinansowanie. I w zawodach kołowych, ja jestem z koła 29 w Kobyłce i też bardzo lubię zawody kołowe, bo to są takie zawody z grupą fajnych znajomych, zawsze świetna atmosfera, wesoło. Więc to jest tak jakby najważniejsze w tych zawodach, ale poza tym też jest dobra rywalizacja, bo i w Spławiku jest wielu dobrych wędkarzy i w federze też jest kilku naprawdę świetnych federowców. No jest dwóch zawodników, którzy startują w Grand Prix Polski federowym, więc no jest się z kim bić w kole. To są zawody, w których startuję, ale oprócz tego, tak jak też wcześniej wspomniałem, bardzo lubię cykl zawodów Robinsona federowych, więc też jak mogę, to w tym cyklu startuję. No i oprócz tego pojawiają się też jakieś inne zawody pomiędzy, tak jak Liga Federa Klasycznego. Tutaj nie wiem, czy wystartuję, bo akurat finał się pokrywa z Robinsonem, więc jeszcze waham się, jak to rozegrać. No i chyba się na tym skończy, no bo tych zawodów już naprawdę dużo nazbiera. I zawody metodowe, to zawody traktuję zupełnie jako fan. Nawet zawody okręgowe, bo już w okręgu mazowieckim też się pojawiają zawody metodowe, więc te zawody też bardzo chętnie, ale to jako taki fajny przerywnik, żeby parę razy mi kija zabrało z podpórki, żeby hole były jeszcze bardziej emocjonujące. Do tego jeszcze nagrywki, kalendarz się zapełnia, nie? No. Grochu, co myślisz o wędce Preston Monster Extreme Distance? 4,5 metra, 220 gramów. I na jaki dystans spokojnie można tym łowić? No to jest już, słuchajcie, to jest potężne wędzisko, naprawdę bardzo mocne, długie wędzisko. Jeżeli ktoś myśli o łowieniu dystansowym takim wędziskiem, to musi sobie też zdawać sprawę, że wędzisko już, myślę, że tej klasy i tej mocy wędzisko trzeba też dobrać do siebie, bo jeżeli ktoś, nie wiem, ma 2 metry wzrostu, wielką, silną łapę i ma bardzo dobrą technikę, no to po horyzont rzuci tym. Jak dobrze zestawi tam do tego kołowrotek, dobrze nawinięta żyłka, czy tam plecionka, strzałówka odpowiedni zestaw, to grubo ponad 100 metrów można tym ładować. Tylko że obawiam się, że na przykład osoba, która ma, nie wiem, 1,70 m i już nie ma takiej dużej siły, nie ma techniki, no to może nawet tego kija dobrze nie załadować, więc to będzie za mocny kij, za wymagający dla osoby o tak niskim wzroście, więc taką wędkę do łowienia na dużym dystansie trzeba naprawdę, no najlepiej wziąć gdzieś tam i też zdawać sobie sprawę ze swoich możliwości. Ja myślę, że dla mnie taki 4,5 metra to chyba za mocny kij dla mnie by był, tak mi się wydaje. Ja mam 1,80 m
no nie wiem, nie rzucałem nim dystansowo, ale tak mi się wydaje, że wędką 4,20 do 200 gramów rzucałoby mi się wygodniej niż tym właśnie 4,5 metra. Naprawdę, bo tu trzeba mieć dużą parę i dobrą technikę, żeby ten kij naładować i przenieść ten ładunek z tego kija na zestaw. Kuna, dyrektor. Michał, ty uciekaj do domu, ta choroba cię nie odpuszcza. No, wiecie co, mam 20% baterii. Tak przez chwilę myślałem, czy iść po ładowarkę i ją ładować, ale no nie, według mnie czuję się chyba coraz gorzej, więc chciałem mniej więcej do 12, jest 11:41, mamy 75 minut już live'a. Ja myślę, że te 20% baterii pozwoli jeszcze na jakieś 10-15 minut tego live'a i jak zobaczę, że bateria gdzieś tam mi spadła do 5-6%, to po prostu się pożegnamy. Jak nie odczytamy jakichś pytań, to z góry przepraszamy, zadajcie je na retransmisji. O, jest karasek. Nie jest karasek, tylko ciągnę jakiś coś z dna tam wyciągnąłem. Marbo, jaki podajnik do metod feeder na głębokie wody, na dół, pellet czy na górę? Nie rozumiem. Ale to ja mogę nie rozumieć, bo już jestem skołowany. Jakie podajniki do metod feeder na głębokie wody, na dół pellet czy na górę? Aha. Akurat mówiłem, że tam gdzie rzucam to nie ma roślinności podwodnej, ale tym razem Boże, bananowca wyhaczył. i to haczykiem zaczepiłem. Ja na żuławach mówię na to bananowiec. No to po Michałowemu, zobaczcie, bananowca trafiłem. Jakiego trafiłem? Piękny. To wyrośnie sobie, nie? Tutaj No z jak tego. rzucisz, to pewnie wyrośnie. Niech se rośnie. Z tego chyba te lilie rosną. Mhm. Jaki podajnik? No ja nie wiem, co to jest głęboka woda, bo dla innego 3 metry to jest głęboka woda, dla innego 10 to jest głęboka woda. Więc trudno jest mi powiedzieć, jaki podajnik. Jeżeli, nie wiem, no mamy wątpliwości, czy zawartość podajnika gdzieś tam uwolni się podczas opadania, no to bym chyba zastosował podajnik typu bandzio, czyli ten, który ma bandy, on troszkę lepiej trzyma całą tą zawartość. Chyba na głęboką wodę użyłbym raczej zanęty, znaczy tego peletu samego. Ja lubię na pelet łowić, więc ja jestem zwolennikiem peletu. Czy na górę, czy na dół, no to też zależy, co chcemy uzyskać. No tak sobie myślę, że jeżeli nabijemy podajnik zanętą i na górze pójdzie pelet, to ten pelet podczas opadania gdzieś tam może się uwolnić i ta cała zawartość nam spadnie na dno w postaci jakiejś chmury. Nie wiem, czy chcemy tego, czy nie. Nie ma chyba tutaj takiej jednej odpowiedzi, czy raczej pelet na dół, czy pelet na górę. Ja nie umiałbym, nie byłbym w stanie tego powiedzieć. Na pewno trzeba się starać, żeby ten pelet, ta zawartość tego koszyczka, no nie opuściła tego koszyka podczas lotu i podczas opadania. Myślę, że to bardzo prosto można sprawdzić na brzegu, a mianowicie jak przygotujemy sobie pelet, czy tam nabijemy podajnik po prostu tym, co chcemy nabić, to trzeba wrzucić go do pojemnika z wodą, nie wiem, czy przy brzegu, czy koło siebie do pudełeczka z wodą i po prostu, nie wiem, czy policzyć, czy stoperem zmierzyć, ile sekund potrzeba, żeby zawartość opuściła koszyk. No i później można sobie na tej podstawie ocenić, po jakim czasie pelet, czy ta mieszanka zanęty z peletem, co tam macie do tego podajnika, a kiedy ona opuszcza podajnik. No bo jeżeli zarzucimy zestaw, to powiedzmy zestaw leci, nie wiem, 3 czy 5 sekund, opada, można sobie policzyć, ile opada podajnik, no bo to czuć na szczytówce, że opada, jak żyłka zrobi się wiotka, opadł. No i ten czas policzony na lot i na opadanie można porównać z tym tutaj w pojemniczku i wiemy dokładnie, kiedy podajnik został opróżniony, więc na takie głębokie łowiska nawet nie trzeba jakichś bardzo ciężkich podajników, nie wiem, zabudowanych, bo można to, żeby doprowadzić całą zawartość na dno, można też zrobić, dodając na przykład, nie wiem, więcej wody do tego, co dodajemy do peletu, lub używając na przykład pellet sticky. Sonubites ma taki pellet, który się nazywa sticky. On jest troszkę bardziej klejący. No i to jest super na takie głębokie łowiska. Trochę mamy tych jeszcze komentarzy, pytań, więc przyspieszymy odpowiedzi na te pytania. Dobra, to nie będę się rozgadywał. Wędkarstwo bez pinki. Jak grałeś w kosza, to czy kibicowałeś Mazowsze, PKS-owi, Zniczowi czy Legii?
Grałem w kosza, może to za mocno zabrzmiało. No ja byłem fanem koszykówki od dziecka i tam gdzieś tam będąc na studiach, to na Politechnice, to sobie chodziłem na Politechnikę na kosza. To tak. Ale kibicowałem, no pamiętam Mazowszance. Kiedyś Mazowszanka Pruszków, to nawet chodziłem na jakieś pojedyncze mecze. Jak już ta nowa hala w Pruszkowie powstała, to tam nawet na halę chodziłem. Tylko nie wiem, czy to jeszcze była Mazowszanka, czy to Znicz był. Lecę dalej, bo Michał mnie tu pospiesza. Tomislav Bok Fishing. You guys are perfect for me. I would love you could come to Croatia to the Sava River to fish for big barbels and then record a video for the Preston Croatia YouTube channel. It would be nice to go Sava River. We have to talk to our boss. Yes. It doesn't depend on us. So who knows if our boss said, okay, you can go to Croatia, I would love it. But I don't know if it will be nice for Croatian anglers because of the language barrier. But maybe. Grochu, czy wędka Preston Monster 11 stóp da radę 50-60 metrów z koszykiem 30 gramów? Monster X Tak. 330, tak? Monster 11, no. No tak, nie? No ja Monsterem 11, Monster X 11, 50 na pewno, 60, znaczy z koszyczkiem, ja nie wiem czy z koszyczkiem, bo jakbym miał na klasyka łowić, to ja bym nie dał rady na 60 metrach klasykiem łowić Monsterem. Wolę właśnie tą wędkę 3,60 i to też jest maks, myślę, dla tej wędki klasykiem, ale na metodę do 60 metrów da radę. Erwin Niedziela, wsparcie w obecnych czasach jest bardzo ważne. Nie każde koło i okręg staje na wysokości zadania, a inne koła w okolicy kuszą, obiecując gruszki na wierzbie. No, ja nie będę może na ten temat się wypowiadał, bo mam niewyparzony język i mógłbym 2 słowa za mocno powiedzieć. Słuchajcie, 14% baterii, coś tam jeszcze damy radę. Z Bizu, cześć chłopaki, skusiłem się na buty Prestona Hydrotech, na razie testowałem je w domu, na pewno bardzo wygodne i dobrze trzymają piętę. To super. Grzegorz Kopczyński. Adam, niedługo do zobaczenia. A to kto to? To Adam jest. Poznasz Adama niedługo. A. Tak myślę, że to Adam. Czy pan, Jak Adam, się pomyliłem, to przepraszam. czy pan Adam łowi na bombkę? Jest jakiś film na YouTube? Jest jakiś film na YouTube, jak łowiłeś na bombkę? Kurde, nie pamiętam. Jako takiego chyba filmu nie ma, jak łowiłem na bombkę. Jest na YouTubie na pewno film, jak łowić na mini podajnik. To takie było bardzo zbliżone bombkowe łowienie, tylko zamiast bombki miałem taki nieduży podajnik Prestona, gdzie tam odrobinę peletu czy zanęty dodawałem, ale to takie było zbliżone do łowienia na bombkę. To jest jeden film, a drugi film, no to jak łowić największe karpie w łowisku. Tak. Też jest taki film na kanale Prestona, to łowiłem na bombkę tak przy samym brzegu. Elwi Dziędziela. Czasami chłopaki 50 kg w kaloszach pytają mnie o wędki dystansowe, kiedy widzą, jak wywijam feederami 4 metry. Przychodzi im, kiedy dostają taką wędkę do ręki na testowy rzut. No naprawdę, to... A ja Elwira chyba kojarzę, bo to myślę, że facet jest wyższy ode mnie i trochę bardziej potężny, więc... Robert Papuziński. Zdrowy Michał, wyleżeć się musisz poprzednie. Wyleżeć pewnie. Ja już 20 przeponów zawiązałem. No słuchajcie, to ja mam ile? 13%. 10 minut maks. Nie? Wychodzę z tej wody, przybieram się i spadam do wyra. Ale ty i tak masz dobry bo tu powiedziałeś, że będzie do 12 i... No mniej więcej wyjdzie. Harry, spróbujcie kiedyś przy okazji klasycznego feedera w morzu, najlepiej na live. No zobaczymy, no. Chcieliśmy już w przyszłym roku to robić, a wybraliśmy coś innego. Tak. Słuchajcie, łowienie w morzu na feder klasyczny no nie jest bardzo popularne. Tak nawet jak ja znam jakichś wędkarzy, którzy łowią w morzu, to używają surfcastingowych wędek. I to łowienie od kilku lat, nawet z Michałem dzieliłem się tą wiedzą, że chciałbym to zrobić. Natomiast zdaję sobie sprawę, jak, nie wiem, łowiłem nawet na surfcasting, czy byłem z rodziną nad morzem, jak morze się zachowuje, to po prostu trzeba znaleźć i trzeba trafić na dobry dzień. Jeżeli trafiłbym na dzień, gdzie jest flauta, 2 czy 3 dni wcześniej też nie wiało, bo nawet jak wiało wcześniej, a jest flauta i cały czas jeszcze gdzieś tam ten Bałtyk się powiedzmy wygasza po tej fali,
to się nie da łowić. No, po dnie tam są przenoszone różne jakieś kłęby zieleniny, jakieś nieczystości i naprawdę się nie da łowić, bo na zestawie momentalnie jest syf, więc żeby trafić dobre morze, takie, które da radę i pozwoli połowić, no to tak jak trochę los na loterii. Toro fishing, przypon strzałowy w jakich sytuacjach i z jakiego materiału? No przypon strzałowy, jak sama nazwa wskazuje, to jest przypon tak jakby z mocniejszej linki, która pozwoli przy zarzucie, znaczy która umożliwi zarzut ciężkim zestawem i nie spowoduje urwania linki. I kiedy stosować? Na pewno przy łowieniu dystansowym, czy się łowi na metodę, czy się łowi na federa klasycznego, przypon strzałowy jest obowiązkowy. Z jakiego materiału? Ja jak łowię na metodę, to stosuję przypony z żyłki 0,28. Jeżeli łowię na feder klasyczny, stosuję przypony strzałowe różne. Najczęściej są to przypony z żyłki, też 0,28. Natomiast jak no do takiego typowo dystansowego, dalekiego łowienia, jak zależy mi, żeby było bardzo sztywno, no to wtedy z plecionki, wtedy myślę, że plecionka nie może być cieńsza. To też zależy od koszyczka. No, powiedzmy do 50 gramów koszyczki to i 14 da radę, natomiast powyżej 50 gramów koszyk to 16 mm to jest minimum według mnie plecionka, która powinna być zastosowana na strzałówkę. Strzałówkę też stosuję nawet nie do dalekiego łowienia, ale często tam, gdzie ten ostatni odcinek żyłki czy tam plecionki może ulec zniszczeniu, więc stosuję taką strzałówkę, że nie wiem, po jednym dniu wędkowania czy po dwóch po prostu odcinam ten zniszczony odcinek i mogę dowiązać nowy i nie tracę tego, co mam na szpuli, więc też stosuję powiedzmy takie coś jak strzałówka, ale to bardziej mi chodzi taki roboczy odcinek żyłki, który po łowieniu mogę obciąć i dowiązać nowy. Patrzę, 11%. Słuchajcie, to tylko wtrącę jeszcze dla osób, które gdzieś tam lubią nasze live'y i śledzą nas. To takie ogłoszenie parafialne. W przyszłym tygodniu nie będzie na pewno live'a. Gdzieś tam dajemy sobie spokój. Ale kolejne 3 tygodnie, no to już będą z live'ami. Nie? Takimiś tam pewnie 40-minutowymi, godzinnymi. Będziemy w różnych miejscach i będziemy z tych różnych miejsc starali się te live'y odpalić. Jeżeli chodzi o dzień i godzinę, nie wiem, to będziemy się dostosować do pogody. Ale mamy zatem w planach taki 3-tygodniowy maratonek. 3 tygodnie, 6 dni filmowych. Nie Adaś? I myślę, że to będziemy Ja tam się z wami, dostosowuję, Michał. będziemy tam się z wami łączyć na live'ach. Dobra, szybka 11%, dobra. Marek Kowalik, czy próbował Pan łowić zestawem Likerego, gdzie nie ma skrętki, tylko 2 przesuwne stopery STOC oraz krótkie gotowe przypony 15 cm na drabinkach Prestona? Próbowałem i no jakoś mi to nie pasowało. Ja wiem, że tak łowi, natomiast mnie ten zestaw nie odpowiada. Ja jak łowię, nie wiem, na kanale, no bo taki zestaw, tak jak Lee robi, to raczej według mnie to jest zestaw na jakąś niedużą odległość, więc ja wolę zdecydowanie plecionkę i feder gumę. Jakoś tak nie mam przekonania, że ten dodatkowy taki amortyzujący element jest ważny. Z Bizus. Adam napisze Ci potem, co tam połowiłem w ubiegły weekend. Czyli to Adam był. Dobrze. A co, jedziemy tam, tak? No. Okay. Byle brały, siema, jak tam brania?